Salve mili, z tej strony Korneliusz i chciałbym Was zaprosić do odcinka, w którym zajmiemy się deklinacją pierwszą. Deklinacja pierwsza jest to deklinacja, która ma końcówki A oraz końcówki E. Tutaj mamy AE, ale w łacinie AE czytamy jako E. Deklinacja pierwsza odnosi się do rzeczowników, ale też przymiotników rodzaju żeńskiego właśnie z tymi końcówkami. Zaraz wytłumaczę, gdzie te końcówki spotkamy, żeby było łatwe do zapamiętania. Lecz na samym początku wytłumaczmy, jakie mamy przypadki w łacinie. Nominativus jest to mianownik. Mianownik odpowiada na pytanie quis i quid, które tłumaczymy na nasze polskie kto co. Genetivus to jest dopełniacz. Genetivus odpowiada na pytanie cujus. Tak, mamy tutaj jedno pytanie, ale ono odpowiada po polsku na aż 3. Będzie to kogo, czego oraz czyj. Następnie mamy dativus. Dativus jest to celownik. Celownik odpowiada na cui, czyli polskie komu czemu. Następnie mamy accusativus, biernik. Biernik odpowiada na pytanie kwem i kwit. Czyli kogo co. Następnie mamy ablativus. I tutaj ważna sprawa do zapamiętania. Ablativus łączy w sobie dwa przypadki. Jest to miejscownik. I narzędnik. Dlatego trzeba być czujnym, jeżeli się tłumaczy teksty. Albo, no nie wiem, trzeba to komuś innemu wytłumaczyć. Ablativus odpowiada na pytanie quo i jest ono tłumaczone na kim albo czym. Nie z kim albo czym, z czym, tylko kim, czym, bo tutaj zarówno mówimy z i o kim, o czym i z kim i z czym, z kim, z czym, no. Następnie mamy jeszcze vocativus. Jest to po prostu wołacz. No wołacz to tutaj nie muszę chyba mówić, że to jest po prostu same o. No dobrze, przejdźmy zatem do końcówek, ale jeszcze ważna sprawa. Jak w słownikach opisuje się rzeczowniki albo przymiotniki pierwszej deklinacji? Powiedzmy, że mamy takie słówko epistula. Epistula oznacza tyle co list. I w taki sposób znajdziecie ją zapisaną w słowniku. Końcówka a i końcówka ae odnosi się do nominativusa oraz genetivusa w pierwszej, jakby w liczbie pojedynczej. O, tak, w liczbie pojedynczej. No dobrze, zajmiemy się teraz końcówkami. Mamy słowo marita albo marite. I znaczy ona tyle co żona. Więc tutaj sobie podziałamy na tym właśnie słówku. W nominativusie końcówka będzie a.
czyli kogo co widzę, żonę. W genetivusie, i to jest oczywiście liczba pojedyncza, jakby co. W genetivusie będzie to końcówka AE, czyli kogo czego nie ma, żony. W dativusie będzie to znowu też końcówka AE. Komu czemu się przyglądam? Żonie, marite. Accusativus, czyli biernik. Kogo co widzę? Żonę. W tym przypadku końcówka będzie AM. Następnie ablativus, nasz miejscownik połączony z narzędnikiem. Końcówka będzie A. Z kim, z czym idę? Z żoną. O kim, o czym mówię? O żonie. I vocativus, o, żona. Tutaj będzie A. Jak możesz zauważyć, nominativus, ablativus i vocativus się powtarzają. Genitivus i dativus również. No dobrze. To jest nasza, tutaj zaznaczę, liczba pojedyncza. Jak będzie z liczbą mnogą? Już nie będę pisać tych słówek, zapiszę po prostu końcówki. Tak też w nominativusie końcówka będzie AE. Kto co są? Żony. Genitivus. Arum. Kogo czego nie ma? Żon. Dativus. Is. Komu czemu się przyglądam? Żoną. Accusativus. As. Czyli kogo co widzę? Żony. Ablativus. O kim o czym mówię, albo z kim z czym idę. Z żonami, albo o żonie. Tutaj końcówka będzie is. No i wołacz o żony, to tutaj znowu AE. Teraz tutaj mamy taką zasadę, że powtarza nam się AE i AE. Tu is, no a tutaj as i arum bez żadnego powtórzenia. Wystarczy po prostu to zapamiętać. No dobrze, powtórzyliśmy sobie tutaj rzeczownik. Teraz może zajmijmy się jakimś przymiotnikiem. W słowniku rzeczownik będzie zapisywany prawdopodobnie w taki sposób. Verus, vera, verum. Dojdziemy do tego, co oznaczają us i w sensie do czego się odnoszą. Verus oznacza tyle, co prawdziwy. My natomiast zajmiemy się tą środkową wersją, czyli a, ponieważ jest to przymiotnik rodzaju żeńskiego. Tutaj us odnosi się do męskiego, a do nijakiego, ale to kiedy indziej. Na razie zajmijmy się naszą a. No to znowu. Tutaj tak naprawdę wszystko będzie działało na tej samej zasadzie co tu. Wystarczy po prostu sobie zapamiętać. Deklinacja pierwsza zarówno tak samo wygląda, jeżeli chodzi o rzeczowniki i przymiotniki rodzaju żeńskiego, więc będzie vera, vere, vere, veram, vera i vera. No i to będzie liczba pojedyncza. Dobrze, no to teraz liczba mnoga. I tutaj praktycznie tak samo jak było na górze. AE, czyli E, arum, is, as, is i E. I na tym to polega. Mówię, trzeba się z tym oswoić, trzeba sobie zapamiętać, jak to wygląda z tą deklinacją pierwszą. Rodzaj żeński, takie mamy tutaj końcówki, rzeczowniki, przymiotniki. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, jeszcze myślę, jakby to Wam zaprezentować. Może w następnym odcinku spróbuję to jakoś przyporządkować, uporządkować, o tak to może powiem. Ale na ten moment dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Życzę Wam miłego dnia.
Na razie.